Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Filmik tenże powstał we współpracy z salonami muzycznymi Riff oraz z firmą Hiwatt, ale nie doszłoby do tego, że ten filmik powstał, gdyby nie patroni. Więc zaraz wytłumaczę dlaczego i patronów zdrowie na budowie. Patronów zdrowie, żeby nie było, że wiecie, że tam jeżdżę jakimś samochodem po pijanemu, nie? No to piwo jest bezalkoholowe. Cóż zrobić? Zdróweczko. Mianowicie, szanowni państwo, ten film nie powstałby, gdyby nie patroni, bo nie pojechałbym do Niemiec. A jak byłem w tych Niemczech, to nie byłem tam oczywiście tylko i wyłącznie pić piwo, ale piwo mają całkiem spoko i nawet tanio. Ale byłem tam, jak wiecie, na targach Guitar Summit. Z tych targów Guitar Summit jest bardzo dużo materiałów, które jeszcze będą się przewijały przez kanał. Nagrałem bardzo sporo całkiem fajnych, mam nadzieję, wywiadów. Ale również nawiązałem tam znajomości i współpracę. A z racji na to też, że jeżdżę tam co roku, to niektóre z tych współprac kiełkowały sobie rok temu, a w tym roku wykiełkowały. I taką współpracą jest dzisiejszy odcinek. Bo wzmacniacz, który wam przedstawię, wzmacniacz Hiwatt, na który czekałem bardzo długo, aż się w Polsce pojawi, dostałem na tych targach od brytyjskiego producenta tychże wzmacniaczy, od firmy Hiwatt. Generalnie rozmowa wyglądała bardzo krótko i bardzo na temat. Powiedziałem, co robię. Chłopaki mnie pamiętali z zeszłego roku. W zeszłym roku się już jarałem tymi wzmacniaczami. Jak oglądaliście obie relacje, to możecie o tym wiedzieć. No i chłopaki powiedzieli, słuchaj, no to przyjdź po targach i sobie weźmiesz ten wzmacniacz, który tutaj właśnie dzisiaj wam prezentuję. Jaram się tym niemiłosiernie, bo zawsze chciałem taki wzmacniacz mieć, zawsze chciałem na nim testować dla was graty, gitary w sensie. Wzmacniacze Hiwatta są zupełnie inne niż wszystko, co znacie. Co prawda, to jest cały czas brzmienie brytyjskie. Za brzmienie brytyjskie odpowiadają takie firmy jak Marshall, Vox, Hiwatt i najprawdopodobniej można również tutaj zaliczyć firmę Orange. Wszystkie te firmy robią wzmacniacze, które są od siebie troszeczkę inne. Wszystkie te firmy robią wzmacniacze, które nie mają jednolitego charakteru, ale myślę, że można te 4 wzmacniacze określić jako brzmienie brytyjskie. Wypijmy jeszcze jednego łyczka za Wielką Brytanię, Brytwannę. W tym momencie taki wzmacniacz w Polsce najprawdopodobniej, na moją wiedzę, jeżeli ktoś wie coś innego, niech się podzieli w komentarzach, jest w Polsce w 2 sztukach. Jedna sztuka jest tu, w Fogowni, przed wami, a druga sztuka jest w łódzkim salonie muzycznym Riff. W łódzkim Riffie jest do kupienia, można sobie ją iść, ograć, mają specjalny, jak wiecie, pokój do tego, ażeby tam ogrywać te wzmacniacze i z tego, co mi się wydaje, to jest to jedyna na razie sztuka w Polsce, bo firma Hiwatt na polski rynek wchodzi powolutku. Ale miejmy nadzieję, że wejdzie i miejmy nadzieję, że tych rzeczy będzie dużo więcej, bo tak jak powiedziałem, jest to bardzo niepowtarzalny, bardzo ciekawy brzmiący, bardzo inny, niespotykany i w tych czasach tak jakby trochę zapomniany, więc ja się bardzo cieszę, że ta firma sobie gdzieś tam wraca. Wzmacniacz. Posłuchajmy pierwszej próbki, a z racji na to, że dzisiaj będzie kilka pieczeni na jednym ogniu, to jeszcze chciałem wam powiedzieć, że obok firmy Hiwatt stała taka firma niemiecka, która produkuje mikrofony. Mikrofony do stopy, do werbla i właśnie takie, które można użyć jako ekwiwalent znanych SM57, Audixu V5 i tak dalej. Te wszystkie mikrofony, które się przewijają dziś przez kanał, takie klasyczne, no to ekwiwalent tych mikrofonów produkuje firma SIP System. Mikrofon nazywa się Rocket 2. Wygląda tak, jak widzicie go na obrazku. Tutaj też mam go, proszę bardzo, w tym momencie. Rocket 2 SIP
SIP System, bardzo fajny mikrofonik i ten mikrofon też przywiozłem z tych targów i też ostatnio on się pojawia. Ogólnie to jest tak, że ten Hiwatt no nie debiutuje w tym momencie i ten mikrofon też nie debiutuje w tym momencie na kanale, bo odkąd wróciłem, to jest on na stałe w testach gitar. Zarówno mikrofon, jak i kolumna Randala z H100, na której to jest nagrane, to wszystko jest tutaj, przewija się. Ja wam tak opowiadałem, budowałem tą atmosferę, że w końcu się to pojawi. Posłuchajmy pierwszego nagrania. Pamiętajcie o tym, że można polubić, można subskrybować, można komentować. Pamiętajcie o tym, że można kupować ze zniżką w Riffie do końca roku, że jest dużo innych zniżek, które można wykorzystać. Wszystkie one są opisane w opisie i na przykład jeżeli interesuje Was przetwornik Vermiliona, to są fajne zniżki też, a teraz przetwornik Vermiliona w białym Gibsonie SG przed Wami zagra. Sprawdzajcie opisy filmów, tam są różne ciekawe rzeczy. Przypominam również o tym, że jest konkurs, gdzie jest do wygrania efekt od Labogi. I jeszcze dodatkowo jest zabawa dla patronów, gdzie jest do wygrania urządzenie do grania na gitarze z podkładami i nie tylko. A teraz już posłuchamy. Pierwsze.
Słuchajcie, mamy do czynienia z małą głową, która ma 20 watów mocy. Jest to urządzenie w pełni lampowe, tak przynajmniej podaje producent i tak też ja je czuję i też poopowiadam też, dlaczego uważam, że ono jest jednak w pełni lampowe. Troszeczkę później, poczekajcie do samego końca oczywiście. Filmik dzisiejszy będzie jak zwykle długi, ale słuchajcie, to nie jest tak, że ja wam mówię, idźcie sobie kupcie Hiwata. Kupcie sobie Hiwata, bo jest zajebisty i w ogóle musicie go mieć. I to jest jedyna rzecz, jaką powinniście kupić. Ja za 2 dni wam powiem, albo jutro, że jakaś inna rzecz to jest jedyna rzecz, jaką możecie kupić. Nie na tym te filmy polegają. Te filmy polegają cały czas na mojej zabawie ze sprzętem, który czasami jest dostarczany przez dystrybutorów bądź kogokolwiek innego, ale oczywiście musi mi się podobać. Jak mówię, na to czekałem, na to ja się jarałem, ale to wcale nie oznacza, że wam on się też musi spodobać, bo jest to wzmacniacz bardzo, bardzo charakterystyczny, trudny i nie dla wszystkich. Natomiast jest to wzmacniacz, który jeżeli już świadomie wybierzecie, no to odwdzięczy wam się brzmieniem, którego w tym momencie myślę, że mało jest na świecie. Oczywiście, słuchajcie, we wszystkich wtyczkach VST, takich, nie wiem, jak Amplituba na przykład, takie Hiwaty zawsze były i jeśli ktoś się interesuje takimi brzmieniami wtyczkowanymi, no to takie Hiwaty gdzieś tam już mógł poznać. I na przykład usłyszał, że brzmienie basu jest troszeczkę inne. Brzmienie tego pasma basowego w takim wzmacniaczu jest troszeczkę inne, z taką inną charakterystyką. Ten wzmacniacz jest trochę taki jakby drzeć karton, ale nie w takim sensie jak drzeć karton jest na przykład Mesa Boogie, wyznacznik brzmienia amerykańskiego. To jest coś zupełnie innego. Ten wzmacniacz, jak usłyszycie w tych dzisiejszych próbkach, jest tak jakby wielowarstwowy. Niektóre ze starych wzmacniaczy lampowych właśnie są takie, że są takie wielowarstwowe. Co ja mam na myśli? Że słychać tak jakby grały 3 równolegle do siebie nałożone sygnały. To nie jest jedno takie brzmienie zespolone w jakąś tam całość, tylko te częstotliwości są tak naprawdę wyraźnie na jakichś takich poziomach słyszalne, czyli dół, środek i górka. Ten wzmacniacz, no moim zdaniem, słuchajcie, no to w żaden sposób nie jest wzmacniacz do grania metalu, do grania łojenia. Sprawdzimy go dzisiaj też na niższych strojach, ale to nie jest taki wzmacniacz, na którym będziecie, wiecie, no straszne jakieś ciężary uzyskiwać. Blues, David Gilmour go wykorzystywał, fajna, czysta barwa, o której też oczywiście powiem. No z tych takich nowocześniejszych gatunków muzycznych to wszystko to, co powstało po Black Sabbath i się nazywa stoner rockiem, to na pewno, na 100%. Alternatywa, tam gdzie gitara jest wykorzystywana też w jakiś inny taki sposób, ta muzyka, inny sposób niż metal. Ta muzyka tak zwana alternatywna, nie wiem jak to takie brytyjskie granie, no w końcu jest to wzmacniacz gdzieś tam jednak brytyjski, chociaż ten jest akurat chiński, ale no jest design in Britain i firma też jest brytyjska, no ale takie brytyjskie granie. Mnie się na przykład kojarzy taki zespół z Łodzi Black Radio i na przykład ten Black Radio, Czarne Radio, to może oni by mogli na takim wzmacniaczu Hiwatt sobie pograć. No na pewno jest to coś interesującego. Oczywiście czekam na wasze komentarze, jak wy widzicie ten wzmacniacz, gdzie on się plasuje w waszych kategoriach brzmieniowych, do jakiej muzyki wy byście mogli wykorzystać go. Jeśli wykorzystujecie hiwattowskie wtyczki, gdzieś tam symulacje, to właśnie do jakich brzmień. Jak mówię, ja się mega cieszę z tego, że mogę dla was testować w tym momencie gitary nad czymś zupełnie innym. Druga próbka, różne gitarki. Zobaczymy sobie, jak czyta różne gitarki.
Uwolnić IP. Jak już słyszeliście z tych wszystkich próbek tutaj, no to wzmacniacz jest tak, bardzo podatny na zmianę przetworników, jest bardzo podatny na zmiany gitar, te gitary czyta w określony sposób, te gitary nadają mu charakter, ma swój charakter, tego nie da się ukryć, że ten wzmacniacz ma swój charakter, to brzmienie jest bardzo highwattowskie i bardzo specyficzne. No i jest to taki wzmacniacz, dlaczego mówię, że jest lampowy, zaraz się o tym dowiecie. Nie high gainowy, oldschoolowo się przestorowywujący i fajnie się brudzący. I jest to taki wzmacniacz, który no, na pewno w bardzo ciekawy sposób oddziaływuje. Dowiecie się z tego z późniejszej części testu, tak zwanej części pokojowej, gdzie będę również zajmował się tym, że wzmacniacz ów można sobie przełączyć na 10 W i na 20 W, bo ma tutaj wbudowany taki ogranicznik. Jeżeli chodzi jeszcze tak, o takie specki, nie? No to mamy Master Volume, oczywiście standby z powerem. Jedną wadę zauważyłem. Wadą jest to, że wzmacniacz sobie nawet na samym powerze już, jak jest wyłączony ze standby'a, potrafi wydobywać z siebie taki leciutki brumik gdzieś tam w tle. No oczywiście jak zaczniecie grać, to tego brumiku nie słychać, ale coś takiego jest. Reverb, który jest chyba jednak cyfrowy. Jest bardzo mocny. Jakby był niecyfrowy, to by było słychać sprężynę. Jest bardzo mocny ten reverb i odkręcanie go na maksa, no nie bardzo. Natomiast no taki delikatniutki, tak naprawdę to wystarczy, tą gałeczkę tak jest na 0, to wystarczy ją tak pyknąć i ona już tutaj robi dużo tego reverbu i się przydaje w tych takich brzmieniach alternatywki. To się przydaje. Treble, midle i bass, ale midle można jeszcze wyciągnąć takim push-pulkiem. I trochę nam się zmienia charakter tego środeczka. Nie powiem wam, które jest moje ulubieńsze, bo w obu wersjach gra fajnie, w niektórych przypadkach bardziej pasuje do czegoś, co zagrałem, w niektórych mniej, w niektórych jest... Nie ma tak, że jedna jest opcja lepsza od drugiej. Po prostu obie te opcje są do wykorzystania. I mamy dwa kanały, czyli ta korekcja jest wspólna, Master Volume jest wspólny, Reverb jest wspólny. Mamy dwa kanały, Overdrive
i kanał normal przełączany tutaj. Oczywiście przełączany również foot switchem. Jeżeli podwójny będzie ten foot switch, to jeszcze będzie Wam włączał reverb. Nie wykorzystałem opcji AUX in, czyli tu można jeszcze sobie włączyć, jakie to ciężkie jest. Tutaj jeszcze sobie można włączyć, nie wiem, jakieś swoje granie MP3, podkład perkusyjny, który gdzieś tam nam będzie grał. Z tyłu wyjście na rzeczony foot switch, pętla efektów, wyjście line output nie używałem, nie sprawdzałem. Jak powiedziałem, ten przełączniczek taki do zmiany mocy, wyjście na jeden głośnik, wyjście na drugi głośnik, ważne, żeby podpiąć się najpierw w mains, a dopiero jeżeli już mamy w mainsie, to na ten drugi, i przełącznik na 16, 8 i 4 ohmy. EL34 razy 2, 12 AX7 razy 2 i jedna lampa 12 AU7, czyli ECC 8082. Posłuchamy sobie, jak to zagrało. Ojejku, jejku, cały czas jesteśmy na tej samej kolumnie. Dobrze mówię? Dobrze mówię, mam ściągę. Posłuchamy sobie w tym momencie, jak to zagrało znowu. Mikrofon cały czas jest ten SIB, cały czas jest H100 od Celeszczyna. Melody Maker Gibsonowski i bawię się gałeczką. Zobaczycie, już słyszeliście, jak zmieniają się gitary, słyszeliście, jak się zmieniają przetworniki, jak się zmieniają z singli na humbuckery, a teraz jeszcze tą gałeczką na prostej P90 oldschoolowo totalnie. Wam za oglądanie tego filmiku. Chciałem bardzo namówić na to, żebyście obejrzeli go do końca. Jak powiedziałem, on będzie taki, tak jak ten wzmacniacz Hiwatt, trzywarstwowy, bo jeszcze pojawi się tutaj coś na temat czegoś, o czym mi powiedzieliście w komentarzach, na co nie zwróciłem uwagi i co chciałem wyprostować w związku z testem pewnego urządzenia, o którym w tym momencie na razie nie powiem, bo chciałbym to utrzymać w pewnego rodzaju tajemnicy. Więc to tak. Więc tutaj mamy tak, wzmacniacz Hiwatt, testujemy sobie mikrofon SIP Rocket 2 i jeszcze coś będzie ciekawego na pewien temat. Więc zdrowie tematów. I skończyła się inna beczka. Generalnie jest tak, że te wzmacniacze powstają od lat 60. Takimi najbardziej wartościowymi, najbardziej znanymi użytkownikami są to takie zespoły jak Pink Floyd. David Gilmour od lat używa wzmacniaczy WEM i Hiwatt właśnie. WEM, one chyba się nazywają WEM. Nie WEM, WEM. Oczywiście Stonesi, oczywiście gdzieś tam przewinęły się przez Led Zeppelin, Jeff Rotal, no takie brytyjskie granie z lat 70. To jest właśnie to. Oczywiście The Who. No i
być może komuś się może wydawać, że to już jest archaiczne w tym momencie, tak? I że to już jest takie brzmienie, które no nie odpowiada naszym czasom, które mamy teraz i że świat poszedł do przodu i wiecie, i już to brzmienie jest do niczego niepotrzebne. No mam nadzieję, że w tym filmie dzisiaj udowodnię wam, że te brzmienia jednak mogą zostać wykorzystane. Mam nadzieję, że pokażę wam również to, że jest sposób na to, ażeby te wzmacniacze w innych gatunkach muzycznych również się odnalazły, no bo oczywiście te wszystkie gatunki muzyczne, o których ja dzisiaj mówię, nawiązują do tego rocka z lat 70., ale ewoluowały też w taki sposób, że stały się czymś nowym. Więc jak mówię, te wszystkie stoner rocki alternatywne, punkowe granie i grunge'owe granie, które jest nowocześniejsze niż lata 70., a teraz jeszcze przeżywa renesans, no to miejmy nadzieję właśnie, że gdzieś ta firma Hiwatt gdzieś w tym momencie znowu zyska tą popularność. Powiem wam, że takiego headroomu w barwie czystej to ze świeczką szukać. I jak sobie to podłączymy do dużej kolumienki, to naprawdę tam jest ten zapas, ten dół tak fajnie pracuje charakterystycznie, o czym już powiedziałem wcześniej. I myślę, że też to usłyszeliście. Następne nagranie będzie na Stratocasterze. Przełączę się na inną kolumnę. Kolumna nowoczesna, EVA 412, mikrofon już w tym momencie Shure SM57. Zupełnie inna kolumna. Będzie tutaj oczywiście dużo tych kolumn, będzie tutaj dużo różnych głośników, jak to zwykle bywa przy takim teście. Jak powiedziałem, ja wam chcę pokazać ten wzmacniacz z każdej strony. Z tej niedobrej, z tej dobrej, z tej, która wam się może podobać, z tej, która wam się może nie podobać, z tej, której komuś się spodoba, a coś, to się komuś spodobało, nie spodoba się komuś innemu. Chcę, żeby ten test był jak najbardziej rzetelny. Więc w tym momencie Stratocaster Special, który zaraz będzie na moim OLX-ie. Zapraszam na OLX-a. Na OLX-ie można kupić dużo różnych rzeczy, jak wiecie, wietrze, szuflady i możecie w ten sposób również pomóc kanałowi, że być może czegoś szukacie, co tam jest. Posłuchajcie. Raczej bym się skłaniał ku temu, że jednak są to wzmacniacze do normalnego grania na gitarze, czyli nie do jakiegoś takiego przestrajania się. Jak powiedziałem, w tym momencie na razie słyszycie to wszystko w drop D, w standard E, więc dla mnie w takim normalnym stroju gitary elektrycznej. Gdzieś tutaj się pojawi również nagranie w drop C, czyli troszeczkę niższe. Próbowałem również inne te stroje, ale nie jest to do tego, chociaż w przyczystych barwach, w niskich strojach ten basik może komuś się bardzo, bardzo spodobać. Jak słyszeliście również już z tego testu, no wzmacniacz bardzo reaguje na to, jaka jest gitara, jaki jest pick-up, jak jest ustawiony, jak jest mocno, jak jest rozkręcona gałka. I
kreując brzmienie, musimy też wziąć pod uwagę to, że nie będzie ono zamknięte, mimo charakterystyki tego brzmienia, mimo tego, że ono jest bardzo specyficzne, to jednak nie będzie ono zamknięte w kulce jak, nie wiem, EVH 5150, który jest nacinaczem, który właściwie cały czas brzmi tak samo obojętnie, co byśmy sobie do niego nie podłączyli. Ale to jest klasa A, to jest ten old school, to jest ta prawdziwość tej lampy i to jest jeden z tych punktów tej prawdziwości. Za chwileczkę również usłyszycie o tym punkcie drugim. Zanim o nim usłyszycie, jeszcze jeden Stratocaster i Telecaster dla odmiany. Gitary, które są do siebie lekko podobne, a jednak totalnie różne. No i posłuchajcie sobie kolejnej mojej próbeczki zagranej na tej główce. Bardzo ją lubię, tą główkę.
No dobra, żeby już nie przedłużać i żeby już nie męczyć Was, to jest tak. To dlaczego ten wzmacniacz jest tak naprawdę wzmacniaczem, który jest w pełni lampowy i gdzie się to również objawia poza tą... I gdzie to się objawia poza tym, o czym już mówiłem wcześniej. Słuchajcie, ten wzmacniacz przesterowywuje się również na końcówce mocy. Czyli działa tak jak stare wzmacniacze, że trzeba go naprawdę bardzo na maksa rozkręcić, ażeby dodatkowo uzyskać jakiś tam stopień nasycenia, jakiś tam stopień przesterowania i jakiś stopień tego brudu. Więc wywodzi się on z tych lat 60. i z tych lat 70., gdzie w ten właśnie sposób, rozkręcając wzmacniacze na maksa, zresztą przez zupełny przypadek chłopcy to odkryli wtedy grający, że to tak jest, no bo nie mieli systemów nagłaśniających, więc rozkręcali się na maksa i odkryli brzmienie przesterowanego rocka. Gdzieś to można tak nazwać. I od tego zaczęła się ta cała pogoń, która później oczywiście dotarła właśnie do tych EVH-ów i do tych wszystkich, wiecie, MLC i wszystkiego, co jest teraz nowoczesne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten wzmacniacz jest to typowo lampowo konstrukcja, którą trzeba przesterować. Jak powiedziałem, on ma ten przełącznik mocy z 10 na 20 watów, który... Czy on, no bo to można sobie zrobić tak, że przecież będziemy sobie ściszać to gałeczką, tak? Czyli właściwie po co jest taki przełącznik, no skoro możemy sobie zrobić wolumen. No tutaj z racji na to, że ten wzmacniacz się przesterowywuje na tej końcówce, to w momencie, kiedy sobie przełączymy na 10 W, rzeczywiście spada troszeczkę ta głośność tego pieca. Ona nie spada tak, żeby można było grać w domu. I żeby można było wykorzystać to w domu. To jest wzmacniacz do grania prób, to jest wzmacniacz do grania koncertów, to jest wzmacniacz do grania, wiecie, w studio, taki do normalnego, prawdziwego używania. Czyli tak naprawdę to 10 W powoduje, że on jest troszeczkę ciszej, czyli jeżeli chcemy zachować ten przester na tej końcówce, ale na przykład pan akustyk nam mówi, no nie, tak to być nie będzie, no to mamy to lekkie ściszenie się. Co prawda, to nie do końca powoduje też, że to brzmi tak samo. Tutaj to przesterowanie tej końcówki i ta moc tego wzmacniacza jest bardzo, bardzo ważna. W tym momencie kolumna na 40, marszałowska kolumna na 40 z zestawu JTM60, kamera Zoom Q8 N 4K, najnowsza jaką mam, zaraz będzie o niej test, zbieram materiały, będzie też ciekawy filmik. I nagranie pokojowe, w którym no nie będziecie widzieć tego panelu, bo jest to jedna kamera, ale najpierw właśnie bawię się głośnością wzmacniacza, na takim średnim gainie bawię się najpierw głośnością wzmacniacza, potem również bawię się tym przełączniczkiem i no bardzo łatwo jest usłyszeć, gdzie on się właśnie łamie i gdzie on się właśnie przesterowywuje. To jest ta lampowość, ta truskulowość i ten old school, o który walczyliśmy, jeżeli chodzi o ten piecyk. Zresztą ja go tutaj lubię rozkręcić i lubię te próbki, które już były wcześniej nagrywane, grać na takiej, wiecie, pełnej 314 ZDA. Posłuchajcie.
ale skoro były już brzmienia takie bardziej przesterowane, no to fajnie byłoby, jakby teraz były jakieś brzmienia, które są takie bliższe jednak czystej barwie. Jak słyszeliście, kręcąc volumem, zmieniając pick-upy, nadając im trochę innego charakteru z gitary, jak już powiedziałem wcześniej, ten wzmacniacz potrafi te czyste barwy również wydobyć. Ale teraz już takie brzmienie czyste, jak najczystsze. No i oczywiście przy okazji również mamy to nagranie, na które wszyscy czekają, a które ja uwielbiam robić. Przy wszystkich testach wzmacniaczy uwielbiam robić to nagranie. Czyli 2 kolumny, użyłem tutaj tego wyjścia Extension, 2 kolumny Labogi, w których mam wsadzone 4 różne głośniki w każdej. Każdy głośnik ma swój mikrofon. Nagłośniony jest mniej więcej w tym samym miejscu. I w tym momencie jest jedno ustawienie gałek, jedna gitara, jedna i ta sama zagrywka nagrana na 8 śladów jednocześnie, a wy będziecie słyszeć, jak się zmienia głośnik, czyli jaki wpływ ma głośnik na to brzmienie. Co chciałem powiedzieć? Chciałem również powiedzieć, że jeżeli jeszcze nie sprawdziliście tych zniżek, a jeżeli szukacie fajnego głośnika i tutaj głośniki Jensen bardzo ładnie się będą sprawdzały z tym wzmacniaczem, one są lepsze do takich oldschoolowych. Tam jest jeden, ten CH1270, który mi się podoba do grania takiego heavy, ciężko i w ogóle high gainowych. Jenseny są bardziej takie do takiego grania właśnie oldschoolowo, brudno, czysto, gryząco i tak dalej, te lata 70. Bardzo fajnie się w tym sprawdzają, więc zwróćcie uwagę na te Jenseny. Jeżeli szukacie takiego brzmienia i chcecie sobie na przykład Jensena kupić, to jeszcze cały czas trwa taka akcja, że jest zniżka na te Jenseny. Ja wam pozałatwiałem bardzo dużo tych zniżek. Mało jest takich zniżek, z których ja coś mam. Czasami takie oferty się pojawiają od tych firm, z którymi współpracuję. Korzystam oczywiście z tego, bo warto korzystać, natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które jest dla was tutaj. Więc sprawdzajcie te zniżki, a w tym momencie już 2 kolumny Labogi, 8 różnych głośników i ta sama zagrywka.
Jak wiecie, to nigdy nie może być koniec i te filmy się nie mogą skończyć i taki odcinek no nie może być tak, że on się kończy, bo po prostu już wszystko zostało powiedziane. Mam nadzieję, że są cały czas osoby, które te odcinki oglądają w całości i wynoszą z nich dużo różnych informacji, dużo wiedzy i że tutaj się, wiecie, no, że właśnie się dowiedzieliście o kilku różnych sprawach brzmieniowych chociażby. Mam nadzieję, że oczywiście wybierzecie swój ulubiony głośnik spośród tych wszystkich, na których tutaj czy już słyszeliście, czy jeszcze usłyszeliście, zagrałem. Liczę na te komentarze, liczę na tą waszą współpracę i jestem bardzo wdzięczny, że chce się wam tutaj w ogóle być. Więc za każdą spędzoną sekundę na tym kanale, na tym filmie, na każdym innym filmie bardzo dziękuję. Dziękuję również jeszcze raz patronom, bo dzięki patronom mogłem sobie zakupić laptopa i zbudować nowy zupełnie system do nagrywania. Co prawda tak się ostatnio zastanawiam, czy to już nie jest trochę za dużo, bo ja tam mam jeszcze inne kolumny podłączone w tym Amprumie i jeszcze mam jakieś redboxy i mogę sobie to mieszać. Jeszcze są jakieś w ogóle ISO-kaby. No i tak, czy ja chcę to wszystko zawsze, za każdym razem przy takim teście pokazywać? No może niekoniecznie. Ale jeszcze jedna kolumna Labogi na jeszcze innych 4 głośnikach w tym momencie się pojawi. Mógłbym jeszcze nagrać chyba z 5 próbek albo z 4 próbki. Myślę, że starczy i myślę, że ten film naprawdę dużo na temat tego wzmacniacza Hiwatt powiedział i no, mam nadzieję, że jeżeli ktoś szuka takiego brzmienia, gdzieś się zastanawiał w co iść, czy właśnie iść, nie wiem, w jakiegoś Voxa, czy szuka jakiegoś starego Marshalla, czy ktoś gdzieś mu robi jakąś kopię, no tutaj mamy, słuchajcie, chiński wzmacniacz zaprojektowany według brytyjskich standardów na podobno bardzo dobrych częściach. Nie wiem, nie rozbierałem go w środku, nie wiem jak to tam wygląda, ja się na tym zresztą nie znam. Natomiast nie kosztuje on jakoś specjalnie dużo, ze zniżką kosztuje jeszcze mniej i może komuś służyć, myślę, że przez lata i wykreować brzmienie, którego teraz w tym momencie inne wzmacniacze nie kreują. Posłuchajcie jeszcze jednej kolumienki. Rzecz, jak obiecałem, no 3 warstwy tego dzisiejszego odcinka było
wzmacniaczu, jako głównym, że tak powiem, bohaterze. Był ten mikrofon SIP System i jeszcze w tym momencie coś, co Wam obiecałem również, że będzie trzecia warstwa. Mianowicie to jest tak. Jakiś czas temu testowałem takie urządzenie od Nuxa, które jest bezprzewodowym urządzeniem i mega się nim zajarałem i używałem go bardzo, bardzo długo i myślałem, że już ze mną zostanie. Ale parę osób mi napisało w komentarzach pod tamtym testem, że no zjada to troszeczkę górkę i troszeczkę zmienia pasmo i na brzmieniach crunchowych to słychać dosyć poważnie i że przez to właśnie odesłały te osoby to urządzenie, więc moim zamysłem nie było to, żeby kogokolwiek oszukiwać, bo na tym kanale nie ma żadnego oszustwa, tylko no, nie zwróciłem na to uwagi. I było tak, że stwierdziłem, chyba też w głowie wykluczyłem taką możliwość, że to w ogóle może takie coś robić. Ale po tych komentarzach stwierdziłem, że no dobrze, no sprawdzę to i zobaczę jak to jest. No i rzeczywiście okazało się, że to pasmo się leciutko zmienia. Traci się gdzieś taka górka w stosunku do tego, jak jest grane na kablu. I o ile, i teraz uwaga, podobało mi się, jak to wpływało na to brzmienie, bo gdzieś robiła się tak jakby taka leciutka kompresja. O tyle stwierdziłem, że nie mogę tego wykorzystywać do testów, no bo nie jest to wiarygodne, bo jest to, słuchajcie, no ten test tutaj to jest tak, że nie ma nic tam, bramka szumów jest, tak? Delikatnie ustawiona, żeby, wiecie, łódzki prąd i łódzki syf się nie zbierał. Natomiast chodzi o to, że mnie zawsze chodziło o to, żeby te testy były, wiecie, jak najbardziej prawdziwe i żeby tutaj nie było żadnej obróbki, więc tu nigdy nie było żadnego upiększania i zarówno od strony nagrania przed tego, co wchodzi we wzmacniacz. Nie stosowałem żadnych, chyba że Wam o tym powiedziałem, ale no żadnych upiększaczy, żadnych kompresorów i tego typu spraw. Nigdy też no, nie używałem niczego w postprodukcji, poza jedną taką rzeczą, która limituje piki, ale zawsze staram się to i tak robić pod ten limit te nagrania, żeby, wiecie, żeby to tam nie działało jakoś specjalnie za bardzo, ale no to jest taka jedna malutka, drobna rzecz, która po prostu powoduje, że sam już końcowy efekt nie jest przesterowany i YouTube go lubi i nie niszczy go za bardzo sam z siebie swoją obróbką. Natomiast no, nigdy nie stosowałem jakichś takich właśnie dodatkowych ulepszaczy, o których Wam nie mówiłem. No i stwierdziłem, że nie mogę używać tego urządzenia, skoro ono zmienia ten sygnał. Mimo tego, że mi się podobało, jak to grało i mimo tego, że moim zdaniem nie wyklucza to tego urządzenia z użytku, na moje tutaj potrzeby do testów nie mogłem tego używać. Jeżeli bym grał koncerty, jak najbardziej bym cały czas tego Nuxa używał i w niczym mi to nie przeszkadzało, bo jak mówię, nawet nie zauważyłem tego, ale ten drobny niuans, o którym mnie chodzi w tych nagraniach tutaj, które słuchacie, no niestety dzięki temu Nuxowi gdzieś tam się zacierał i miał on ten Nux, ten system na to jakiś tam wpływ. Więc teraz sobie posłuchajcie nagrania takie, które jest uzupełnieniem tego. Z kabelka i z tego Nuxa. Z kabelka i z tego Nuxa przy użyciu Hiwata właśnie. Tak, żeby było sprawiedliwie, uczciwie i prawdziwie. Jak zwykle na tym kanale od prawie już 10 lat.
Tak jak powiedziałem, w większości salonów muzycznych Riff, a w salonie muzycznym Riff w Łodzi ten wzmacniacz jest. Można zamknąć się w takim specjalnym pomieszczeniu, gdzie możecie sobie testować rzeczy i chłopaki, którzy tam pracują, dziewczyny również, pozdro Malina, będą na tyle dla Was usłużni, że przyniosą Wam, co będziecie chcieli. Będziecie sobie mogli tam siedzieć nawet i pół dnia i coś sprawdzać. Nikomu nie będziecie przeszkadzać, więc róbcie to. Chodźcie do salonów muzycznych Riff, ogrywajcie sprzęty, ogrywajcie gitary, ogrywajcie efekty, ogrywajcie wzmacniacze, sprawdzajcie, co mają, zdejmujcie z półek, marudźcie im, jeśli coś jest nieustawione, żeby Wam ustawiali. No i generalnie chodźcie tam. Sprawdzać, kupować, być, budować więź i społeczność w prawdziwym świecie. Poznawajcie się w tych sklepach, chodźcie tam, nie wiem, namówcie ich, żeby powiesili tablicę ogłoszeń z muzykami, tak jak to kiedyś było w oldschoolowych czasach. To jest dobry pomysł, muszę to sprzedać właśnie. Wpadłem na to w tym momencie. Ja generalnie zespół Mołca założyłem dzięki temu, że w Centrali Przemysłu Handlu Muzycznego u pana Piotra w Łodzi, czyli w obecnych riffach, była tablica, na której powiesiłem ogłoszenie, że szukam muzyków. Przyszedł Wiktor, zobaczył to ogłoszenie i założyliśmy Pirania, ja i Wiktor kapelę w Mołce, właśnie w tenże sposób, dzięki takim ogłoszeniom oldschoolowo jak ten wzmacniacz, więc chodźcie do tych salonów muzycznych Riff. W tym momencie chciałem bardzo serdecznie, to nie jest jeszcze koniec, bardzo chciałem serdecznie podziękować Daredevilowi 665, mega propsy. Kiedyś dostałem od niego dwie takie fajne kolumienki fioletowe, z czego jedna sobie zostanie, a jedna w pewnym momencie stanie się nagrodą w jakimś konkursie bądź w zabawie dla patronów. Przypominam, że w tym momencie jest konkurs zorganizowany z firmą Dla Boga oraz zabawa dla patronów z patronami, więc bardzo Daredevilowi dziękuję za te dwie kolumny. Mega jedna gra, druga też, ale ta druga jest na takim samym głośniku, jaki już mam, więc postanowiłem, że tą na tym Jensenie C12 Casto sobie zostawię, żeby mieć jeszcze większe spektrum możliwości, a ta druga w końcu wyląduje kogoś. Bardzo fajnie zrobione domowe kolumienki, bardzo fajnie grające. Z takim wzmacniaczem całkiem nieźle się zgrywające. Z takim wzmacniaczem 20W całkiem przyjemne kombo, znaczy zestawik taki, który można sobie użyć. Czyli nie trzeba tego wzmacniacza, wiecie, tachać z wielką paką. On tą wielką pakę mimo tych 20W napędzi. On ma tej mocy. Zresztą to jest 20W lampowe, to jest troszkę inaczej niż 20W tranzystorowe. Ale taka mała kolumienka do klubu i ten wzmacniacz również fajnie zagra. Oczywiście ludzie mi mówią też, niektórzy... Oczywiście jeszcze jest tak, że te hi-waty z racji na ten spory headroom i ten fajny czysty są bardzo dobrą platformą do tego, żeby czytać efekty, więc jak się gdzieś będą pojawiały efekty na tym kanale, to ja sobie zacznę też wykorzystywać te efekty poprzez tego hi-wata. Jeszcze raz dziękuję Daredevilowi, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądają do końca.
Jeżeli obejrzeliście do końca, napiszcie Daredevil665 w komentarzach. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłali już końcówki samochodowe. Namawiam do wysyłania końcówek samochodowych. Oczywiście największe propsy dla wszystkich patronów kanału, dla wszystkich osób, które wspierają ten kanał pieniężnie i pozwalają mi właśnie na wycieczkę do Niemiec, na jakiś wyjazd gdzieś, na jakiś wywiad, na rozwijanie się sprzętowe, na te kamery, które teraz tutaj kupiłem i dzięki którym ten obraz jest, no, żyletka totalna, sam się jaram, jak wiecie, ale już będę tak stopniowo o tym mówił, mało już, nie? Nawet ostatnio się mnie Miguel pytał, tak, ile jeszcze będziesz gadał o tym? No jeszcze chwilkę o tym 4K. Zresztą nie wszystkie te filmy będą w 4K, no bo jest dużo starych. O tym też już nie będę gadał. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wszystko, co robicie. W tym momencie nagranie, jeszcze jak widzicie ten mikrofon, tak postawiłem troszeczkę pod kątem, tak troszeczkę inaczej. Nagranie jeszcze jedno, ostatnie w tym teście, jeszcze będzie widać, jak kręcę gałkami. Już nie będzie mnie widać, jak gram. Jest sam panel tego wzmacniacza. Ja się jaram i na pewno jeszcze ten wzmacniacz będzie można na kanale usłyszeć. A potem już końcóweczka samochodowa i zobaczymy, co się uda następnego. Mogę wam zdradzić tak, i trzymajcie kciuki, że wysłałem właśnie 15 minut temu do autoryzacji, do managementu Dżemu wywiad z Adamem Otrębą. I klękajcie narody, ażeby się ten wywiad ukazał, bo jest bardzo fajny, ale no autoryzacja się należy takim artystom, przynajmniej wszyscy chcą autoryzację, mało ludzi chce taką autoryzację, jeśli chodzi o PGR-y. Raczej ludzie wiedzą, co gadają. Myślę, że Adam też wiedział, co gada, natomiast poprosił, czekamy, oby się udało. Elo, dziękuję, dobranoc, pa.